Dobry, witamy się z Kobucka. Witam serdecznie hodowców. Jesteśmy dzisiaj właśnie u Krzyśka Zymlińskiego, czołego hodowcę tutaj okręgu Częstochowa. Krzysiek może się pochwalić swoją długą historią, jeśli chodzi o dobre wyniki i o prowadzenie swojego gołębnika. Krzysiek, powiedz nam, jak to u Ciebie wygląda w ostatnich latach, no i wcześniej, jak to się w ogóle zaczęło i jakie są Twoje, że tak powiem, główne sukcesy. Opowiedz nam trochę o tym. No, zaczęło się bardzo dawno temu, to jest około 60 lat temu. Do PZHGP wstąpiłem w 1977 roku, no i od tej pory jakoś się tam utrzymuję. Od 1994 roku takie wyniki przyszły bardzo dobre, można powiedzieć. Okej. I tak już trzymasz cały czas? Cały czas od tego 1994 roku, jeżeli chodzi o okręg, oddział, cały czas, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Regionu. Cały czas na topie. Cały czas w ścisłej czołówce, można powiedzieć. Chciałbym też, żebyś tutaj właśnie, bo nie wszyscy właśnie koledzy tutaj z Rumunii i z innych krajów wiedzą o Twoich sukcesach też właśnie na arenie międzynarodowej, tak? Też ostatnia właśnie olimpiada w Rumunii, w Oradei. Troszkę nam powiedz może o tym. W Rumunii moja samica zdobyła trzecie miejsce, czyli brązowy medal. No cóż mogę powiedzieć, to jest gołąb taki uniwersalny. Po prostu rok po tej olimpiadzie miała przerwy, ale w tym roku ruszyłem ją, zaczęła lecieć z powrotem i zrobiła 11 konkursów, ale że mieliśmy tylko jeden maraton, to nie była wystawiona w klasie maraton, tylko w kategorii A. Czyli ona leciała od pierwszego lotu. 11. Jasne, czyli taki all-round. Tak. A powiedz mi właśnie z racji tego, że widać po tej samicy, że udaje Ci się all-round i jak w ogóle, jeśli chodzi o to, co składa się na Twój gołębnik, jakie tutaj rodziny, jakie linie, no, są wypadkową tego, co później tutaj się u Ciebie dzieje, czyli że faktycznie ten all-round wychodzi? No, pierwsze wyniki to są, może inaczej to powiem. Takie super wyniki, to jak pierwszy raz Andreas Drapa zrobił mistrza Niemiec, wtedy sprowadziłem od niego bardzo dużo gołębi. Z tych gołębi wyselekcjonowałem i te gołębie zaczęły lecieć. To są gołębie, które lecą od 100 do 1000 km. Czyli takie już... Ale to tak jak powiem, tak jak mówię, to było dawno temu, to są lata 90. Jasne, ale ta linia Cię, jakby powiedzieć, ustabilizowała, tak mniej więcej to, co masz w gołębniku, tak to teraz się kształtuje. Dokładnie tak, to dokładam różne gołębie. Rozumiem. Słuchajcie, może teraz przyjdziemy, zobaczymy sobie troszkę właśnie tutaj gołębi w gołębniku. Krzysiek nam opowiada właśnie o niektórych, o tym właśnie jak też przygotuje gołębie do lotów, też właśnie w oparciu o produkty Cestfarma. Także chodźmy do gołębników. Krzysiek, widzę, że tam chciałeś nam teraz zaprezentować innego swojego dobrego lotnika. Opowiedz nam trochę o tym gołębiu, co to też za linia i jakie ma tutaj wyniki, powiedzmy. To jest 9733, to jest gołąb z 2020 roku, czyli 3 latek w tym roku. W zeszłym roku jako samczyk nie był lotowany, ale w tym roku ma 10 konkursów. Te pierwsze 2 loty chyba miał małe potknięcia takie, ale później już normalnie było wszystko ok. To jest gołąb z gołębi Vanda Nabele, czyli od Debakera. Jasne. Gołębi i on jest obecnie partnerem tej samiczki 13005, którą pokazywałem wcześniej. Powiedz mi, on jakieś wyniki porobił fajne? On jest akurat w tym roku wystawiony chyba w H kategorii tylko. Czyli też taki allroundowiec, mniej więcej wcześniejszy, tak jak pokazywałeś, to jest też taki model, tak? Tak. Jasne. Słuchajcie, ja chciałem też zwrócić uwagę na to, jak tutaj właśnie przyglądam się gołębiu, ale też przyglądam się gołębnikowi. Widzę, że właśnie z racji tego tutaj, że jednak tutaj te odchody są, no widzę, wszystko jest bardzo zwięzłe. Tak jak wcześniej z Krzyśkiem rozmawiałem, to jednak no, podawanie witamineраlu dość dobrze właśnie wpływa tutaj właśnie na to, żeby po prostu... Witamineral plus aminokwasy. Tak, plus to dużo wpływa po prostu, jeżeli by się tam pojawił lekko rozżarzony,
Więc ja podaję przez kilka dni zaraz, żeby to unormować i to wszystko jest wtedy zaraz wraca do... Dokładnie. Nie trzeba żadnych chemii, żadnych tam Tak, czyli, cudów. czyli mówiąc kolokwialnie, później gołębi nie leją, tylko że tak powiem, pobierają tego pokarmu ile potrzeba i tak samo tej właśnie tutaj popularnej witaminy mineralowej MM-ki. Tak. Okej, mamy tu właśnie już tego gołębia, którego chciałem Wam pokazać. Powiedz nam trochę więcej właśnie tutaj o nim, jak to z nim tutaj się ma. No to jest samiczka o numerze 13005 z 2019. Wystawiana jest w A i w C klasie, czyli to jest gołąb, który no ona sobie nic z lotu nie robi. Ona leci na wszystkich dystansach, czy jest lekko, czy jest ciężko. Zawsze ten gołąb jest. Dolatuje, ale to jest stricte jakby drapa tu jest głównie. Tak. Wiemy, że jest głównie drapa. No dobra, a tak w porównaniu do innych Twoich gołębi w gołębniku, to faktycznie widzisz, że jednak ta u Ciebie linia z tej drapy ma cały czas te sam Niemiec sukcesy, czy też dodawałeś jakieś inne tutaj powiedzmy linie, które też Nie, robią ja robotę? cały czas dokładam inne gołębie, całej czołówki światowej i bardzo dobrze się krzyżują z moimi gołębiami. Jasne, a jakie właśnie tu linie jeszcze dodawałeś w swoim gołębniku? No mam od Lambrechta, od Debakera dużo gołębi, Marka Polina, Okej. dużo gołębi od To Werbergena. Na tej zasadzie. Powiedz mi, a właśnie teraz tutaj jak mówiłeś z racji tego, że te gołębie fajnie Ci lecą wszystkie dystanse, powiedz mi, jak Ty mniej więcej przygotowujesz, jak u Ciebie wygląda tydzień przygotowań, jeśli chodzi właśnie o no, takie stricte przygotowanie i o suplementy, jak to u Ciebie wygląda? No od poniedziałku po prostu po locie jest u mnie lekka karma raczej. Okej. Gołębie, one już tak powiedzmy w niedzielę jak siadają, to tak za bardzo nie chcą jeść. Więc w poniedziałek dostają lekką karmę i niedużo, żeby chyciły z powrotem apetyt. Oczywiście, tak, że po takim dużym Tak, wysiłku... i od wtorku już te gołębie, od wtorku mają normalnie super apetyt i jest wszystko ok. Jasne. A powiedz mi, jak mniej więcej wygląda u Ciebie z suplementacją taką przygotowawczą, czy nawet też po locie, jak to mniej więcej tu się kształtuje? No, po locie daję aminokwasy, Aminoforte, tak? tak, aminoforte z farmy, cukier gronowy. Okej, czyli glukoza, tak? Tutaj też wiem, że na przykład glukacest z farmy miałeś, który też dobrze wpływa właśnie. Tak. No i no to są takie, nie daję żadnych tam herbat, po prostu to jest czasochłonne, u mnie jest dosyć duża hodowla i dlatego no jakoś kiedyś dawałem, teraz nie daję herbat. Daję Rozumiem. te produkty tylko, aminokwasy daję kilka razy w tygodniu, można Jasne. A powiedz mi powiedzieć. też, wspominałeś przed filmem, że dość nieźle Ci się sprawdza właśnie ten vitamineral, ta mieszanka MMK. Vitamineral to jest 5 razy w tygodniu. U mnie, czy w rozpłodzie, czy to jest super. One bardzo chętnie jedzą te gołębie. Tam nie ma żadnych nadmiar soli, nie ma nic, bo Czyli- one zjadają tyle, ile potrzebują tego. Tak, a nie, że piją w kółko i jedzą Nie dokładnie. ma czegoś takiego. On pójdzie na przykład po karmie gołębie, zauważyłem, gołąb idzie kilka razy dziennie i jest nasycony Jasne, tyle, ile jasne. potrzebuje po Oczywiście, prostu. oczywiście. Słuchaj, a powiedz mi, jak u Ciebie to wygląda, że jeśli chodzi o treningi, tak? Jak Ty powiedzmy trenujesz gołębie teraz w ostatnim czasie, albo jak wcześniej to wyglądało? No zależy jakie, no bo czy stare, czy młode gołębie, bo... Nie, no mówimy teraz o starych, tak? Bo Młode- stare gołębie to staram się, mówisz, u mnie jest tutaj, takie tereny mam, bo tutaj są wkoło lasy, że nie mogę wypuścić wcześniej gołębi jak na początku kwietnia. Okej. Więc troszeczkę się rozlatają, 3-4 razy muszę je później wywieźć, nie? Rozumiem, Tak samo rozumiem. jak są pierwsze 2 loty, to przed każdym lotem w czwartek czy ewentualnie w piątek je też wywożę. Rozumiem. Ale później już nie, Jasne. jak już wiedzą o co chodzi, to już Jasne. nie Krzysiu, a powiedz mi z racji tego, że no mówię, Twoje osiągnięcia są przez lata już dość na wysokim poziomie. Jakie masz teraz plany na przyszły sezon? Jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o no, przyszły sezon, przyszłe lata? No, przyszły sezon. No, ja mam tylko jeden cel. Wygrać po prostu wszystko. Wygrać wszystko. Tak jak do tej pory robiłem to w oddziale, w okręgu, Okej. w mistrzostwach Polski. To jest jeden mój cel. Rozumiem, czyli bez Ale zmian. Bez zmian, ale nie wiem, czy zdrowie pozwoli mi dalej hodować gołębie. To Rozumiem, też wspominałeś właśnie tutaj właśnie o... nie mogę też, nie zaprosiłem Was do gołębnika, bo po prostu jestem uczulony na ten pył i no, ciężko mi się oddać. Jasne, tym bardziej w takiej teraz temperaturze, jak mamy dzisiaj w tym właśnie dniu, no już jest godzina 10, już mamy prawie 30 stopni. No już Krzyśku, dziękuję Ci za tutaj, że mogliśmy Cię odwiedzić. Mam nadzieję, że będzie się to wszystko dobrze wychodzić, że zdrowie pozwoli Ci na dalszą kontynuację
tak wspaniałych Ja tutaj chciałbym właśnie jeszcze sobie- jedną rzecz powiedzieć, bo Jasne? na przyszły rok, w tym roku nie miałem wszystkich produktów z CES Farmy, Mhm. ale na przyszły rok chciałem cały program lotowy wziąć właśnie z CES Jasne, Farmy. jasne, pewnie. No to będziemy Cię podpatrywać, zobaczymy jak to będzie u Ciebie wyglądać. No i co? Życzymy dobrych lotów i No, będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dobry lot, wszystkiego dobrego. Dobry lat.